Serdecznie zapraszam do odcinka 77 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 14. W poprzednim 76 odcinku opowiedziałem o Rzymianach oraz pewnej sekcie ze Stanów Zjednoczonych, pretendującej do miana narodu wybranego. W tym odcinku opowiem o innych pretendentach do miana tego narodu. Na początek powróćmy do czarnych hebrajskich Izraelitów ze Stanów Zjednoczonych. Ich przywódca Cherry nauczał, że podstawą ich religii jest Talmud i że Jezus powróci w roku 2000 naszej ery na kwadratowej ziemi otoczonej 3 warstwami nieba. Również Kościół Boży i świętych Chrystusa z Kansas zachował elementy mesjańskiego związku z Jezusem. Po I wojnie światowej Wentworth Arthur Matthew, emigrant St. Kitts, założył w Harlemie kolejny zbór czarnohebrajski pod nazwą Strażnicy Przykazań Boga Żywego, twierdząc, że pochodzi od starożytnych Izraelitów. Matthew założył w Brooklynie izraelskie seminarium rabiniczne, gdzie kształcili się i wyświęcali czarnoskórzy rabini hebrajscy. Odłamy czarnych hebrajskich Izraelitów rozwijały się przez dziesięciolecia i po śmierci Franka Cherry'ego w 1963 roku przywódcą ruchu został jego syn, książę Benjamin Cherry. Sekty ruchu czarnych hebrajskich Izraelitów wykorzystują kazania uliczne do promowania swojej ideologii. Shais Rishon, czarnoskóry ortodoksyjny pisarz i aktywista rzymski, oświadczył, że społeczność czarnych Rzymian głównego nurtu różni się od ruchu czarnych hebrajskich Izraelitów oraz że czarni hebrajscy Izraelici nie są wyznaniem judaizmu. Ofiarą odłamu czarnych hebrajskich Izraelitów, zwaną hebrajskim kościołem zielonoświątkowym Boga Żywego, padła Alberta Williams King, matka Martina Luthera Kinga, zastrzelona 30 czerwca 1974 roku przez Marcusa Wayne'a Chenaulta, 23-letniego czarnego mężczyzny z Ohio. 10 grudnia 2019 roku w Jersey City zginęło 3 Rzymian: współwłaściciel sklepu spożywczego, jego pracownik i kupujący, zastrzelonych przez aktywistów czarnych hebrajskich Izraelitów. 28 grudnia 2019 roku mężczyzna z maczetą zaatakował kilku ortodoksyjnych Rzymian podczas obchodów Chanuki w domu w Mansey w stanie New York. Podobno był powiązany z czarnymi hebrajskimi Izraelitami. Wyjątkowe szczęście mieli chanukowcy z polskiego Sejmu, bo do gaszenia świec użyto tylko tradycyjnej gaśnicy. Istnieje również grupa ludzi głoszących odmienną teorię tak zwanej tożsamości chrześcijańskiej, według której twierdzą, że jedynie ludy celtyckie i germańskie, takie jak narody anglosaskie, nordyckie czy rasa aryjska i ludy pokrewne, są potomkami starożytnych Izraelitów i dlatego są narodem wybranym przez Boga. Nie jest to zorganizowana religia, ale tak zwana rasowa interpretacja chrześcijaństwa. Ruch ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach 20. i 30. XX wieku jako odgałęzienie brytyjskiego izraelizmu, a jej przedstawicielami byli brytyjscy Izraelici Edward Hein i John Wilson. Początkowo brytyjski izraelizm postrzegał współczesnych Rzymian jako potomków starożytnych Izraelitów, ale stopniowo jego wyznawcy stali się antysemitami i rasistami w ramach tożsamości chrześcijańskiej. Okazuje się, że w brytyjskim izraelizmie nie tylko było kilku rzymiańskich wyznawców,
ale popierali go przez cały wiek XIX rabini. Głównym propagatorem ruchu był Rzymianin Benjamin Disraeli, który był potomkiem Rzymian sefardyjskich, jak również premierem Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Dla wyjaśnienia, Sefardyjczycy lub Rzymianie sefardyjscy byli ludnością rzymiańską, zamieszkującą obszar Półwyspu Iberyjskiego. Zostali oni w 1492 roku wygnani z Hiszpanii na mocy edyktu alhambryjskiego, a 5 lat później wygnał ich z Portugalii król Manuel I Szczęśliwy. Wygnano wówczas około 280 000 osób, co stanowiło 20% populacji kraju. Sefardyjczycy rozproszyli się głównie po Europie, ale również w Afryce Północnej, Włoszech, Imperium Osmańskim, na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie. Wiele lat później pojawili się w Holandii, Anglii, Niemczech, Francji, a także w Ameryce Północnej. Okazuje się, że w okresie od XIV do XVI wieku grupa Sefardyjczyków dotarła także do Polski, gdzie osiedliła się głównie w Zamościu, Krakowie i Lwowie. Do Sefardyjczyków, jak i Aszkenazyjczyków powrócę w kolejnym odcinku. A teraz opowiem, jaka była interpretacja pochodzenia Rzymian, czyli narodu wybranego według brytyjskich Izraelitów. Przywódcy tego ruchu utrzymywali, że współcześni Rzymianie wywodzą się jedynie z plemion Judy i Benjamina. Natomiast Brytyjczycy i inne spokrewnione ludy Europy Północnej wywodzą się z pozostałych 10 plemion. Jednakże w latach 40. i 70. XX wieku brytyjscy Izraelici doszli do przekonania, że ich wcześniejsze poglądy były błędne i współcześni Rzymianie nie wywodzą się z plemion Judy i Benjamina, ale są albo potomkami euroazjatyckich Chazarów, albo dosłownie potomkami szatana. No cóż, poglądy Brytyjczyków, że są panami świata, a więc narodem wybranym, znany jest od dawna, szczególnie od czasów kolonializmu. O wyjątkowości czy wręcz kulcie rasy aryjskiej Niemców nie muszę chyba opowiadać. Natomiast poglądy brytyjskich Izraelitów, szczególnie w latach 70. XX wieku, są wyjątkowo kontrowersyjne i wymagają głębszej analizy. Jednak niezależnie od głoszonych poglądów zarówno czarnych hebrajskich Izraelitów, jak i zwolenników tożsamości chrześcijańskiej, można wysnuć wniosek, że bycie Rzymianinem oznacza przynależność do narodu wybranego przez Boga i z tego powodu może stanowić iluzoryczną podstawę do rządzenia światem. Niestety, taką iluzję popiera zarówno państwo położone w Palestynie, jak i potężna diaspora rzymska rozproszona na całym świecie. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 77, w którym opowiedziałem o poglądach grupy ludzi nazywanych mianem tożsamości chrześcijańskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 78 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 15.